Sage Mode to jedna z najpotężniejszych technik, jakich można nauczyć się w Naruto. Jest ona cholernie ciekawa, bo jest techniką, w której w teorii może nauczyć się praktycznie każdy, ale w praktyce nikt z niej nie korzysta. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, skoro jest to technika, której może nauczyć się każdy, nie wymaga ona też specjalnej linii krwi lub nie ma innych ograniczeń znanych z serii Naruto? Więc dlaczego tylko garstka osób potrafi korzystać z Sage Mode'a? I dlaczego nie ma większej ilości chętnych, żeby się jego nauczyć? Już wszystko wyjaśnię. Zacznijmy jak zawsze od samego początku. Czym jest Sage Mode, czyli tłumacząc na polski tryb mędrca. Jest to tryb, z którego możemy skorzystać, kiedy posiadamy dostęp do Senjutsu, czyli czakry mędrców. A czakrę mędrców zdobywa się w sposób taki, że mieszamy czakrę swoją z energią, z czakrą natury, która jest dookoła nas. Ale prawdopodobnie na obrazku widzicie teraz 3 kolory, więc skąd wzięła się ta trzecia czakra? Mieszamy oczywiście czakrę z wszechotaczającej nas natury z naszą własną czakrą. I ta własna czakra jest z kolei utworzona z czakry duchowej i czakry fizycznej w ciele shinobi. Dlatego właśnie na obrazku widać te 3 różne elementy czakry. Z tych 3 elementów, czyli energii duchowej, energii fizycznej i energii pobranej z natury, jesteśmy w stanie po ich zmieszaniu stworzyć czakrę senjutsu, czyli czakrę mędrców. Dzięki tej czakrze możemy wejść właśnie w tryb mędrca i korzystać z dodatkowych umiejętności. Dzięki temu mamy poszerzone pole widzenia, wyostrzone odczuwanie, czujemy, czy ktoś wokół żyje, czy jest martwy, czujemy przepływ energii dookoła. Jesteśmy w stanie patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość dużo szerzej i w pewnym sensie jesteśmy w stanie komunikować się za pomocą tej czakry z naturą. Dodatkowo wzmacnia się nasza siła, nasz refleks, zdolność szybkiego reagowania oraz ogólne umiejętności. Mamy też dużo więcej czakry, a regeneracja shinobi w trybie mędrca jest przyspieszona. Dlatego jest to tryb bardzo, bardzo silny. Jeśli ktoś ma możliwość nauczenia się go, to zdecydowanie po prostu warto, ale skoro jest to tak dobry tryb, który tak bardzo nagradza jego opanowanie, to dlaczego tak mało osób w ogóle zaczyna się go uczyć? Jednymi z najstarszych i znanych użytkowników są m.in. Hashirama Senju, później Jiraiya, umieli go także Minato i Naruto. To są osoby, które nauczyły się go na górze Myaboku. Poza Hashiramą, bo do końca nie wiadomo, jak on nauczył się Sage Mode'a, są też osoby, które nauczyły się go w grocie węży, na przykład Orochimaru, choć nie mógł on do końca w pełni korzystać z trybu mędrca, ale będzie to wyjaśnione później. Oraz Kabuto, który nauczył się Sage Mode'a właśnie od węży. Są tu 2 różne drogi nauki. W Boruto pojawiają się też kolejne osoby, jak Koji Kashin, który również potrafi skorzystać z Sage Mode, oraz Mitsuki, który ma swój własny tryb mędrca widoczny w Boruto. Jeśli miałbym przypisać ich, gdzie oni nauczyli się swoich Sage Mode'ów, to zdecydowanie Kaji Koshin będzie osobą, która nauczyła się go na górze Myaboku, a Mitsuki będzie osobą, która, tak samo jak Orochimaru, jako że to jest jego syn, nauczyła się tego w grocie węży. Ale jak nauczyć się Sage Mode'a i jak z niego korzystać? Dlaczego taka mała garstka ludzi jest tylko w stanie go używać? Już tłumaczę. Po pierwsze, mimo że teoretycznie każdy może odbierać energię natury, większość osób nie jest tego świadoma i nie jest to coś, czego można się dość łatwo nauczyć. Spójrzmy najpierw na górę Myaboku. Nauka polega tam na uczeniu się wchłaniania czakry natury. Niestety, jeśli wchłonie się je zbyt dużo, można zamienić się w żabi kamień. Widać to dokładnie na górze Myaboku, bo znajduje się tam bardzo dużo kamiennych posągów ropuch, które są pozostałością po osobach, które źle dobrały proporcje mieszania energii natury z własną czakrą. Naruto uczył się tego m.in. dzięki specjalnemu olejowi znajdującemu się na górze Myaboku i wynalezionemu przez ropuchy. Ten olej pomaga lepiej wyczuwać czakrę natury, uświadamia on użytkownika, że jest ona wszędzie oraz ułatwia jej absorpcję. Olej działa jednak tylko na terenie góry Myaboku, więc jest przystosowany wyłącznie do treningu w tym konkretnym miejscu. Aby móc trenować na górze Myaboku, trzeba mieć podpisany kontrakt z ropuchą, która jest w stanie tam kogoś przenieść i przyzwać. Wtedy działa to też oczywiście w drugą stronę, bo po to podpisujemy kontrakt z jakimś zwierzęciem, żeby móc je przyzwać. Jeśli możemy przyzwać taką ropuchę, ona też może nas przyzwać w drugą stronę, czyli do góry Myaboku. No jeśli ona użytkownika tam prześle, może on zacząć się uczyć, ale nie jest to takie proste. Spójrzmy na to, ile osób ma w ogóle podpisane kontrakty z ropuchami albo innymi przywoływanymi stworzeniami. Widać, że szanse na nauczenie się Sage Mode'a już na tym etapie są bardzo małe, bo ciężko jest podpisać kontrakt z ropuchą lub z wężami, bo tak naprawdę tylko te zwierzęta potrafią uczyć Sage Mode'a. Ale idźmy dalej. Jeśli już uda się znaleźć ropuchę i podpisać z nią kontrakt oraz zostać przyzwanym na górze Myaboku, okazuje się, że nie każda ropucha potrafi tego nauczyć, a przynajmniej tak to wygląda. Bo wyobraźmy sobie, czy Gamabunta byłby w stanie nauczyć Naruto używania trybu mędrca i mieszania czakry w taki sposób, żeby uzyskać tą czakrę mędrców? Wydaje się to raczej nierealne. Wygląda na to, że dopiero Fukusaku opanował tę technikę na tyle dobrze, że był w stanie uczyć jej
bardziej innych. Na górze Miaboku jest też wypracowany konkretny sposób nauki tej techniki i widać to, bo przez bardzo podobny proces przechodzili Jiraiya, Minato i Naruto. Są to te same schematy treningowe, które pozwalają nauczyć się kontroli nad czakrą natury. Cały ten proces jest więc bardzo skomplikowany i dlatego musi być wspierany przez Ropochę, która faktycznie musi umieć używać Sage Mode'a. Bardzo możliwe, że Fuma też by była w stanie nauczyć kogoś Sage Mode'a, ale widzimy tylko Fukusaku jako nauczyciela tej techniki. No i zdecydowanie inne żaby, takie jak chociażby Gamabunta, nie byłyby w stanie nauczyć Sage Mode'a tak dobrze, albo nie byłyby w stanie go nauczyć wcale, no bo specjalnością Gamabunty nie jest używanie trybu mędrca. I wygląda na to, że bez Fukusaku nikt nie nauczyłby się tej techniki, a na pewno nie na górze Miaboku. No to jeśli mówimy już o tym, jak trudno jest się tego nauczyć, to zobaczmy, że Jiraiya nie był w stanie nauczyć się Sage Mode'a do końca i przybierał częściowo postać żaby podczas korzystania z tej czakry, mimo tego, że wspierali go w tym Fukusaku i Shima, więc Jiraiya po prostu nie opanował tej techniki w pełni. Minato również sam mówił, że potrafi korzystać z Sage Mode'a, ale nie jest w tym dobry, a raczej bardzo przeciętny. Naruto, kiedy pierwszy raz korzysta z trybu mędrca podczas walki z Painem, zostawia na górze Miaboku 2 klony, które są pokryte dodatkowo tym olejem pomagającym zbierać im energię natury, więc mimo, że Naruto nauczył się tej techniki i jest na tyle dobry w mieszaniu czakry, że nie zamienia się w żabę, to i tak na początku musiał korzystać z pomocy oleju, chociażby po to, żeby jego klony mogły gromadzić energię natury. Widać więc z tej perspektywy, że korzystanie z Sage Mode jest bardzo trudne i na pierwszy rzut oka może wydawać się proste, ale jeśli ktoś zaczyna pochłaniać energię natury i szanse na to, że zamieni się w posąg są bardzo wysokie, to praktyka używania tej energii wygląda zupełnie inaczej. Ale zostawmy już te żaby i przejdźmy do węży. Jeśli chodzi o nie, nauki pobierali tam głównie Orochimaru i Kabuto. Znajduje się tam wielki biały wąż, czyli wielki wężowy mędrzec, który uczy technik węży i uczy również Sage Mode'a. W przypadku węży nauka Sage Mode polega na ugryzieniu. Wężowy mędrzec musi ugryźć ucznia i jeśli jego organizm jest wystarczająco silny, będzie on mógł korzystać z czakry natury i wąż będzie w stanie nauczyć go jej używania. Jeśli ciało okaże się zbyt słabe, wielki wężowy mędrzec po prostu go zjada. Dlatego tutaj nie mamy pozostałości po uczniach, jak w przypadku żab. Nie ma kamiennych posągów osób, którym się nie udało, ale patrząc na liczbę osób, które nauczyły się Sage Mode'a od węży, widać, że jest ich bardzo mało, więc przez to ciężko jest ocenić, jak dużo osób próbowało nauczyć się Sage Mode'a i jak wielu osobom się to nie udało. Wiemy tylko o 2, a tak naprawdę 3, które tego Sage Mode'a znają. No i znajduje się tutaj pewien wyjątek. Wyjątkiem jest Orochimaru, który tak naprawdę nie był w stanie korzystać z Sage Mode'a w klasycznej formie, takiej jak na przykład u Kabuto albo u użytkowników uczących się u Ropuch. Prawdopodobnie miał zbyt słabe ciało, żeby wytrzymać pełne korzystanie z czakry mędrców. Dlaczego nie został zjedzony? Ja zakładam, że na tyle dobrze współpracował z wężami, że po prostu przeżył ten proces, ale jego aktualne ciało nie było w stanie w pełni korzystać z Sage Mode'a. Więc zamiast tego Orochimaru nauczył się wykorzystywać elementy tej mocy w inny sposób. Na podstawie badań nad Jugo stworzył przeklętą pieczęć. Warto zaznaczyć, że przeklęta pieczęć nie jest Sage Mode'em. Wykorzystuje jedynie fragment właściwości energii natury. Jeśli chodzi o wyjątki, to nie mogę też nie wspomnieć o Jugo, bo jest on ewenementem na skalę świata całego Naruto. Potrafi on absorbować energię natury bez nauki od węży czy ropuch. Problem polega na tym, że nie potrafi jej kontrolować i gdy wchłonie zbyt dużo energii, nie zamienia się w kamień, zamiast tego traci kontrolę nad emocjami i zachowaniem, tak jakby energia natury go przejmowała. Więc jest to bardzo ciekawy wyjątek, warty odnotowania. Podsumowując, Sage Mode u ropuch można się nauczyć przez bardzo ciężki trening i kontrolę balansu czakry. U węży wygląda to inaczej, trzeba przetrwać ugryzienie i dopiero potem przejść prawdopodobnie trening. Raczej nie zakładam, żeby po samym ugryzieniu można też było od razu korzystać z Sage Mode'a, ale jest to w pewnym sensie taka bariera, którą trzeba przejść, żeby móc się go w ogóle nauczyć. Wiemy też, że Orochimaru mimo nauki u wielkiego wężowego mędrca nie był w stanie opanować Sage Mode'a i zaczął wykorzystywać energię natury w inny sposób, poprzez przeklętą pieczęć, o czym zrobiłem już film, więc jeśli chcesz się dowiedzieć, jak działa przeklęta pieczęć, to polecam kliknąć w ten odnośnik. Pełnoprawnym użytkownikiem wężowego Sage Mode'a jest Kabuto, później pojawia się też Boruto Mitsuki, który posiada własną wersję wężowego trybu mędrca. No i wiemy też, jak wygląda korzystanie z energii natury bez pomocy węży i ropuch. Tym wyjątkiem i ewenementem jest Jugo. Ale zaraz, mówię ciągle o wężach i ropuchach, ale co z Katsuyu? Dlaczego Katsuyu nie jest w stanie nikogo nauczyć Sage Mode'a? Przecież mamy 3 wielkich saninów i ich 3 wielkie rodzaje zwierząt. I są to węże, które reprezentuje Orochimaru. Są to żaby, które reprezentuje Jiraiya i jest to glizda? It's glizda! Patrzcie na to! Ja pierdzielę!
którą reprezentuje Tsunade. No i dlaczego Tsunade i Sakura nie mogły nauczyć się Sage Mode'a? Dlaczego Katsuyu nie nauczyła ich tak ważnej techniki? Miałyby one przecież wtedy ogromną siłę dodatkowo, zwiększoną przez Sage Mode, tym bardziej, że jako medyczne ninja powinny mieć predyspozycję do nauczenia się Sage Mode'a, bo dobrze kontrolują czakrę, więc dlaczego nikt ich go nie nauczył? Dlaczego Katsuyu nie była w stanie tego zrobić? Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że żeby Sage Mode był potężny, nie można go używać na dużej ilości osób i chodzi mi tutaj o decyzję, którą musiał podjąć Kishimoto, gdy pisał historię Naruto. Rozumiał on, że zbyt wiele osób nie może posiadać umiejętności Sage Mode, bo wtedy korzystanie z trybu mędrca stałoby się słabe po prostu. Jeśli wszyscy są silni, to nikt nie jest silny. I to pokazuje, dlaczego wszyscy normalni ninja nie mogą nawet próbować, żeby uczyć się Sage Mode'a. Nie miałoby to historycznie po prostu sensu. Ciekawą rzeczą natomiast jest to, dlaczego Sage Mode'a nie używają niektórzy z najsilniejszych, tacy jak Kakashi, Madara czy Obito. Ale zatrzymajmy na chwilę tę dygresję i wróćmy do tego, dlaczego Katsuyu nikogo nie nauczyła. Prawdopodobnie po prostu nie ma ona takich umiejętności, żeby uczyć korzystania z energii natury. Może ona sama nie potrafi korzystać z tej energii. A jeśli ona już z tej energii korzysta, to ja zakładam, że ona jako jedno wielkie ciało żyjące samotnie prawdopodobnie w tym lesie może się ewentualnie rozdzielać na mniejsze części, tak jak widzimy, jak robi to w Naruto, ale ogólnie żyje tam sama. I może właśnie z tego powodu nie jest w stanie nikogo nauczyć, że jest ona jednym wielkim stworzeniem i no nie ma po prostu takich umiejętności. Najgorsze jest to, że nie mamy pokazanego tego świata, bo w przypadku węży mamy małe przebitki, najbardziej znamy górę Miyaboku, ale las, w którym mieszka Katsuyu, nie pojawia się w ogóle w Naruto. Więc dlaczego Katsuyu nie potrafi nikogo nauczyć Sage Mode'a? Podałem wiele powodów, ale wydaje mi się, że głównym jest to, że ten rejon fabularny został niewykorzystany i dlatego Kishimoto nie miał żadnego pomysłu, więc zignorował Katsuyu. No ale wróćmy do wcześniej zaczętego tematu, czyli do tego, dlaczego silne osoby, tak jak Kakashi, Madara albo Obito, nie uczą się Sage Mode'a. Na początku może się wydawać, że do nauczenia Sage Mode jest potrzebna duża ilość czakry. Tym bardziej im więcej czakry mamy, tym więcej możemy jej zmieszać z energią natury i dzięki temu lepiej oraz wydajniej korzystać z Sage Mode'a. Ale nie wydaje się, żeby na przykład Minato miał dużą ilość czakry. Wiadomo, porównując do jakichś szeregowych ninja, oczywiście, że Minato miał dużą ilość czakry, ale na przykład w porównaniu do Jirai czy Naruto nie wydaje się, żeby Minato miał aż tak dużą ilość czakry. Więc raczej nie robi to ogromnej różnicy przy nauce Sage Mode'a. Tak samo w przypadku Kabuto. No więc dlaczego Sage Mode'a nie nauczyli się na przykład Madara, Itachi albo Sasuke? Ciężko to jednoznacznie stwierdzić, bo nie mamy jasnej odpowiedzi, tym bardziej, że Sasuke miał kontrolę czakry na bardzo wysokim poziomie, często nawet na wyższym niż Naruto. Myślę, że to dość oczywiste w sumie. Możliwe, że to była decyzja fabularna, żeby odróżnić te postacie i żeby Sage Mode było wzmocnieniem charakterystycznym dla Naruto, a u Sasuke tą rolę miała pełnić przeklęta pieczęć Orochimaru. Dzięki temu na pewno ta historia potoczyła się dużo ciekawiej. No ale jeśli pominiemy kwestie fabularne, to pozostaje nam po prostu brak jasnego wyjaśnienia. No bo nie możemy powiedzieć tutaj, że na przykład Sasuke nie miał kontraktu z wężami, no bo miał do nich bezpośredni dostęp. Jest jeszcze jeden ciekawy wątek, a mianowicie czy na przykład inne zwierzęta są w stanie uczyć trybu mędrca. Chociaż mi wydaje się z góry, że to nie jest możliwe, no bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie psy są w stanie nauczyć Kakashiego Sage Mode'a, albo że taki żółw Gaia jest w stanie kogoś nauczyć Sage Mode'a. Nie wydaje się to realne, tym bardziej, że tych takich trzech największych i najbardziej liczących się grup zwierząt w Naruto, to tak naprawdę tylko dwie są w stanie nauczyć, no bo Katsuyu nie jest w stanie nauczyć nikogo Sage Mode'a, więc jest to umiejętność ewidentnie wśród zwierząt również bardzo rzadka. I inne zwierzęta, takie jak psy, czy żółwie, czy jakieś inne przywoływane zwierzęta, no nie są w stanie kogoś uczyć trybu mędrca. Przy tym temacie jest jeszcze jeden ciekawy wątek, a mianowicie, że Sage Mode nie jest aż tak silny, jak może się wydawać w przypadku absolutnie najsilniejszych postaci. Chociaż z drugiej strony trudno to jednoznacznie potwierdzić, bo widzimy, jak ogromny wzrost mocy daje Sage Mode chociażby dla Naruto lub dla Hashiramy. Ale chodzi mi o sytuację, gdy Madara zaczyna absorbować czakrę Hashiramy, pochłania ją razem z energią natury i wygląda na to, że jest rozczarowany Sage Modem Hashiramy, pomimo że taki Sage Mode Hashiramy pozwalał mu właśnie walczyć na równi z Madarą, nawet gdy Madara dysponował czakrą dziewięcioogoniastego. Moja teoria na ten temat jest taka, że gdy Madara absorbuje czakrę Hashiramy podczas wojny,
Możliwe, że problemem jest to, że ta czakra była z ciała wskrzeszonego, a nie żywego Hashiramy i właśnie dlatego ta czakra natury wydawała się słabsza, no bo zobaczmy chociażby na Tobiramę, który nie jest w stanie stworzyć więcej niż 2 klonów, bo po prostu ma limit czakry przez to, że został wskrzeszony. Więc najpewniej Madara uznał tą czakrę za słabą, bo było jej po prostu mało, no i nie mógł jej też za dużo dla siebie przejąć, bo z tego wskrzeszonego ciała nie mógł wyssać dużo. Ono miało, tak jak już mówiłem, limit. A więc Sage Mode, czyli tryb mędrca. Już wiemy, że jest to bardzo silna technika, która jak widzimy daje ogromną przewagę w walce i zdecydowanie warto się jej nauczyć, ale nie jest to takie proste, między innymi dlatego, że podczas nauki można zginąć, można zostać zamienionym w kamień albo pożartym przez węża. Bardzo mało osób ma w ogóle szansę podjąć taką naukę, trzeba mieć do tego wykwalifikowanego nauczyciela, a musi być to albo wykwalifikowana ropucha, albo wąż. Nikt poza nimi nie jest w stanie nauczyć nikogo innego Sage Mode'a. Myślę więc, że to wyjaśnia, dlaczego tak mało osób potrafi korzystać z trybu mędrca. Wiecie już też, kto może korzystać z czakry natury i jak to się dzieje. No i tu chodzi oczywiście o Jugo, jest to jedyny wyjątek, który zrobił to bez nauczania. No i słowa Madary o tym, że czakra Hashiramy i ten jego Sage Mode był słaby, też już wszystko wyjaśniłem. Po tym materiale mam nadzieję, że wszystkie informacje o Sage Mode są już u was poukładane i dobrze, jasno wytłumaczone. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, zostawcie standardowo łapeczkę w górę, udostępnijcie film, podajcie go dalej i zasubskrybujcie kanał. Można oczywiście też, jeśli chcecie dostawać filmy z wyprzedzeniem, wspierać ten kanał. Z mojej strony dzięki za uwagę. Cześć!